Za sekundę spełnimy jedno z naszych podróżniczych marzeń. W otoczeniu pięknych gór. Nasz balon jest podarty, bardzo mi się podoba. Ale... Mam nadzieję, że nie skończymy na drzewie. Rozpoczynamy konkretnym takim pierdzielnięciem. Nas znosiło na krzaki. To słynne motorki. A to kłamstwo! Dzień dobry, witamy się z Wami po raz kolejny z Laosu i dzisiaj spełnimy jedno z takich naszych małych podróżniczych marzeń, a mówiąc konkretnie zdecydujemy się na lot balonem. Dotarliśmy już na miejsce startu i za chwilę wszystko Wam opowiem, pokażę co, jak i za ile, jakie widoczki, kiedy i po co. Zapowiada nam się świetny dzień, a w zasadzie zachód słońca, bo będziemy latać w trakcie zachodu słońca. Można też wybrać się o wschodzie słońca, no ale tutaj trzeba być na nogach około godziny 4:30, 5:00, więc wiadomo, zachód słońca to opcja lepsza dla leniwych. A całą naszą dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w takim pięknym miejscu w otoczeniu pięknych gór, dosłownie kilka kilometrów za Vang Vieng. Nasze pole startowe wygląda tak, tutaj chłopaki się jeszcze nie spieszą, ale jest dopiero godzina 16:39. A nasz lot odbędzie się w trakcie zachodu słońca, także mamy jeszcze, myślę, na spokojnie 45 minut do startu. Za sekundę spełnimy jedno z naszych podróżniczych marzeń, a Laos jest najlepszym miejscem na lot balonem i z tego co się orientuję, to jest to jedno z najtańszych miejsc do tego typu aktywności. Także jak macie ochotę polatać balonem, to zapraszam do Laosu. Około godziny 17:10 widzę, że chłopaki rozpoczynają już przygotowywanie balonów do startu, rozkładają kosze, rozkładają całą tą pokrywę, ale nasi jeszcze mają czas, jeszcze im się nie spieszy, ale się rozbijają. Tutaj będzie nasza miejscówka startu. Gdzieś pewnie podejrzewam, że jakieś 15 minut i będziemy startować. Widzę, że w jednym miejscu startuje dość sporo grup, bo przyjechało tutaj co najmniej 5, no i nawet 6, no około 12 samochodów. Przed chwilą rozmawiałem z tym ziomkiem, który nas tutaj przywiózł i tak, powiedział mi, że lot będzie trwał około 30 minut, na pokładzie będzie 10 osób. A jeśli ktoś nie lubi tłumów, to na pewno można zdecydować się na prywatny lot balonem, no ale tutaj trzeba się liczyć z tym, że jest on dużo droższy. Nasza ekipa widzę, że też już rozpoczyna przygotowania. Tutaj piesek pomaga albo przeszkadza. Ja tutaj muszę chłopaków dopilnować, bo no nie ukrywam, że trochę sram w gacie. Mam taki delikatny lęk wysokości i trochę się tego obawiam. No i tak też wygląda przygotowywanie balonu do startu. Są one rozłożone na takiej dużej powierzchni. No i następnie przez takie właśnie wiatraki, teraz ich jeszcze nie widać, powietrze wdmuchiwane jest do środka, żeby podniosły się one do góry. No a tutaj możemy to zobaczyć z bliska. Pewnie jakieś kilka minut jest potrzebne, żeby wszystko się uniosło do góry. Nasz balon jest podarty, właśnie widziałam, że ziomek wyciągnął igłę i nitkę i będzie go szył, bo jest taka dziura. Ale to nic, załata się i polecimy. Żartuję. Patryk, nie bój się, ja żartuję. No i tutaj jeden z balonów jest już praktycznie gotowy, nadmuchany. No i zaraz będą go już stawiać i lecieć. Chwilę później w ruch leci już gorące powietrze. No i balon powoli się unosi. A proszę Państwa, balony działają w taki sposób, że te gorące powietrze, które dostaje się do środka, sprawia, że balon leci po prostu do góry. Albo coś takiego, ja to w sumie nie wiem, nie znam się, jestem informatykiem, ale już za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda. Tam pierwsza ekipa już startuje. Już się nie mogę doczekać, nie? Ja już widzę, jak to zajebiście wygląda. No to lecimy. Jak jest wysoko. Ja, ale zobaczcie te widoki, coś wspaniałego.
Kamera tego w ogóle nie oddaje, co my tutaj widzimy. Jest mnóstwo balonów góry, piękny zachód słońca. Naprawdę polecam, jeżeli będziecie w Laosie, to koniecznie lot balotem, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Jak Ci się podoba? No bardzo mi się podoba, ale myślę, że te 25 minut, 30 w górze, w powietrzu to jest wystarczająco, bo można podziwiać te widoki, są naprawdę przepiękne, ale za długo to już później się tak trochę pewnie wynudziło, więc myślę, że te 20-30 minut to takie optymalne. No fajnie. No mi Lubię. też się podoba, ale taki lęk wysokości, no to tak to średnio, nie? Tak Ale- nogi mnie bolą, bo je wciskam w podłogę. Ale jesteś ze mną, to się nie musisz bać, bo ja cię trzymam, Patryk. No. Widzisz? Aha. Powoli się też już zbliżamy do lądowania, bo chyba wytracamy wysokość. Zbliżamy się powoli do lądowania i mam nadzieję, że nie skończymy na drzewie, bo też są takie filmiki w necie. No i w sumie to nawet wykrakałem, bo nas znosiło na krzaki i lecimy z powrotem do góry. Pięknie. No i jednak okazało się tak, że nasz balon wleciał w te krzaki przy lądowaniu, no i gdzieś wylądowaliśmy później w jakimś takim szczerym polu i teraz chłopaki holują nas gdzieś Bezpieczne w bezpieczeństwie. A przy okazji jeszcze płot. Połamaliśmy trochę płot komuś. Takie przygody. A dopiero co mówiłem, że takie się zdarzają historie, że ludzie lądują w krzakach. No i też prawie wylądowaliśmy w krzakach, ale na szczęście tylko zahaczyliśmy koszem. No jeszcze już chcą bić brawo, ale to jeszcze nie teraz. Dobra, można bić brawo jak w Ryanerze. No i to jest nasz balon wylądowany. Nie wiem, czy mieliśmy wylądować tutaj, ale na szczęście się udało, ale strach już był. Strach już był, że nie uda nam się wylądować. No to skoro już udało nam się wylądować, no to mogę Wam podrzucić kilka informacji praktycznych. Lot balonem kosztuje 2 100 000, czyli około $100. Można tą wycieczkę kupić w swoim hotelu czy tam hostelu, ale tutaj ostrzegam, że na pewno będzie drożej. Można skorzystać z lokalnych biur podróży, ale tutaj bym szukał jakiegoś ze sprawdzonymi opiniami. No my znaleźliśmy takie z dobrymi opiniami, no ale nie wiem, czy to po prostu był wypadek przy pracy, czy takie sytuacje... No było fajnie. Ogólnie było fajnie, I ale... po prostu ciężko jest sterować tym balonem, dlatego takie historie się zdarzają. To nie tylko my tak mieliśmy. No i tutaj macie namiary na to biuro, z którego my korzystaliśmy. No mi się bardzo podobało. No mi też się bardzo podobało, a w opisie tego filmu macie też linka do rezerwacji na portalu Get Your Guide. No gdyby ktoś chciał zarezerwować sobie z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że tych miejsc nie zabraknie dla Was, bo czasem też tak może być. My chcieliśmy latać już wczoraj, ale no niestety nie było żadnych dostępnych miejsc, więc musieliśmy całą tą wyprawę przełożyć na dzisiaj. Jeszcze się załapaliśmy na końcówkę zachodu słońca w naszym hotelu. Zobaczcie, jak pięknie wygląda to niebo. Dajcie koniecznie znać, czy podobał Wam się nasz lot balotem, no i czy chcielibyście się wybrać na tego typu wycieczkę. A jeśli chcecie więcej treści z Laosu, to zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli oglądacie nas dzisiaj po raz pierwszy. A jeśli jesteście już stałymi widzami, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo to pomoże nam dotrzeć do nowych widzów.
dzień dobry, witamy się z Wami z Laosu po raz kolejny. Rozpoczynamy konkretnym takim pierdzielnięciem, bo wybieramy się na wędrówkę na najpopularniejszy punkt widokowy w okolicach Vang Vieng. Jest dość gorąco, także szykuje nam się konkretna przeprawa, hardkorowa przeprawa, ale za jakieś 40 minut powinniśmy być już u góry, a tam będziemy mieli okazję podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków w tej części Azji. Te wędrówki na punkty widokowe znajdujące się na tych ogromnych skałach wapiennych od samego początku nie należą do najłatwiejszych. Droga jest stroma już na starcie. O, mamy tu jakiś skrót. Bardzo szybko zdobywa się tutaj metry przewyższenia, kolejne metry przewyższenia, ale muszę Was uczciwie ostrzec, że na samym początku znajduje się informacja, w zasadzie ostrzeżenie, że szlak nie jest przystosowany dla osób bez dobrej formy fizycznej, z nadwagą, z problemami serca oraz problemami z mobilnością. Minęliśmy przed chwilą takich starszych ziomków z Francji, taką starszą parę. To mówili, że wejście na górę jeszcze jest ok, że gorsze jest zejście, bo jest bardzo ślisko, że jest dużo kamieni wyślizganych. Tak. Już na wyższym etapie mamy po lewej stronie taką linę z obręczami, której można się przytrzymać, a po prawej stronie bambusową tyczkę. No i oczywiście co jakiś czas pojawiają się takie drabiny, po których powoli, może nawet szybko zdobywa się przewyższenie. Ja Was witam, moi mili drodzy z Laosu. Co ważne, to trzeba wziąć na szlak wodę, bo jest tak cholernie duszno, że można się odwodnić. Ja jestem bardzo uprzejma na szlaku. Wszystkich puszczam, ci co schodzą już z góry. Mówię, ja mam czas, idź, nie przejmuj się, ja poczekam, nie dziękuj. Tak naprawdę ja nie mam siły iść dalej, dlatego wszystkich puszczam, a oni wszyscy myślą, że jestem taka miła. A to kłamstwo! Ja po prostu umieram. Nie róbcie takich głupstw jak my i po prostu budźcie się wcześnie rano, o godzinie 5 i o 6. O której jest szlak otwarty? 5:30. No i o 6 już tutaj proszę wchodzić, a nie o 10, 11, jak gorąco jest tak, że nie można oddychać. Zaraz będą po mnie helikopterem jechać na bank. Heart attack. Ja już nadwagi nawet dostałam teraz. No to po dokładnie 39 minutach dotarliśmy na miejsce. Szlak liczy sobie jakieś 550 metrów, ale tutaj kluczowe jest przewyższenie. Zobaczcie te piękne widoczki dookoła. Co drugi? A drugi motor w tą stronę. I tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy te słynne motorki, punkty fotograficzne, a tam daleko byliśmy wczoraj. Zachęcam też do obejrzenia poprzedniego odcinka, a my tymczasem sobie trochę... A taki mamy widok w drugą stronę. Tutaj znajduje się jeden z dwóch takich słynnych motorków na szczycie. Płaskie pola i wyrastające góry. Tutaj jakaś taka tablica. Nie wiem co tam jest napisane, ale to Chińczycy sobie okupują. No i... Rozpoczynamy zejście na dół. Tutaj od razu mogę Wam powiedzieć, że wcale nie jest łatwo. Kamienie są takie wyślizgane i trzeba trzymać się tych bambusowych tyczek, no i tej liny takiej właśnie stalowej, pokrytej taką gumą. No to jesteśmy już z powrotem na parkingu, skąd rozpoczynaliśmy wędrówkę. No praktycznie jesteśmy, zostały nam jeszcze ostatnie schodki, także czas na małe podsumowanie. Czyli tak, wejściówka kosztuje 20 000 kipów od osoby na górę. My akurat szliśmy około 40 minut. Tutaj wiadomo, nie ma co się spieszyć, byleby po prostu dojść na górę, uważać po drodze, tam się nie szaleć, bo to nie ma po co, żeby być 5 minut szybciej. Na górze byliśmy z grubo ponad godzinę. Tam u góry jest taka chatka, gdzie można sobie usiąść w cieniu, trochę odpocząć i tutaj polecam wziąć jakieś przekąski, coś do picia, koniecznie co najmniej 2 litry wody, bo jest naprawdę gorąco, a zejście na dół trwało już 20 chyba 5 minut, więc no tutaj akurat się, wiadomo, schodzi się szybciej, no tyle, że tutaj trzeba uważać, no bo jest ślisko, ale to
W górę jak się idzie, to trzeba robić przerwy, żeby trochę oddechu złapać, a w dół już niekoniecznie. A tutaj już na dole mamy restaurację, można coś sobie kupić, coś do picia, jakieś przekąski. Można sobie oczywiście też coś zjeść, tutaj bardziej dania lokalne, no i wypić jakiegoś szejka. Dzisiaj testujemy niemiecką restaurację w Wangding i zamówiliśmy sobie takiego sznycla, czyli można powiedzieć, że naszego schabowego. Nie ma jak to zjeść polskiego schabowego w Azji. No w sumie myślę, że tak, bo niemiecki, a polski to praktycznie podobne. Chociaż wiadomo, polskie nasze lepsze. Dobra, ziemniaki. Fakt, że taka porcja bardzo skromna ziemniaków, ale ziemniaki naprawdę bardzo spoko. Schabowy pachnie nawet schabowym. Dobra. Dobry. Dobra, no. No naprawdę spoko. Wszystko jest tutaj przygotowywane na świeżo. Spoko. Prawie by spadł jeszcze ziemniak. Że 4. Ale mizerii brakuje. Albo jakichś takich buraczków. Oczywiście, tak jak wszędzie w Azji, tutaj w Wangding też mamy nocne markety. Wybieramy się właśnie na taki najbardziej główny, najbardziej popularny. No i zobaczymy, co ciekawego tutaj mają. Na wejściu widzimy, że jakieś pamiątkowe rzeczy. Tu chyba z jakiegoś drewna coś rzeźbione. Nie wiem, co to jest. Jakiś słoń, ale to są chyba jakieś puzzle. Misie, torebki jakieś takie. Coś takiego. Dobra, tutaj mamy kolejne stoisko i takie bardziej pamiątki, takie bardziej artystyczne. Takie, nie wiem jak to można nazwać, takie może nawet plakaty, coś takiego. Pocztówki, no to akurat świetna rzecz. Widać, że artystyczny jakiś tutaj dotyk. No i dalej mamy jeszcze magnesy. Tak samo jak i w Tajlandii mamy oczywiście ciuszki w słonie, słynny elefant. Więcej takich samych stoisk. Jeśli chodzi o wybór jedzenia, to nie jest on zbyt wielki. Mamy tutaj ciastka kokosowe, mamy szejki owocowe, mamy to słynne portugalskie, chciałem powiedzieć tajskie roti. 20 000 tutaj można sobie złapać. No i tutaj też mamy whisky ryżowe w takich szklanych buteleczkach. No i tutaj widzicie, jakie są ceny. Jeszcze więcej obrazków. Mamy też tutaj stoiska z klapkami, ale to od razu ostrzegam, że czego większego niż rozmiar 45 na pewno tutaj nie kupicie, bo mam problem, chciałbym kupić, a nigdzie nie ma. Co jest takim na pewno minusem, to, że nigdzie nie ma tutaj napisanych cen. Także trzeba się pytać o każdą najmniejszą rzecz. No i tutaj na przykład koszulki, słynne koszulki z Wangding z tymi balonami. Cała ta ulica tutaj liczy sobie jakieś może 500, może 700 metrów. Fakt, że co chwilę przewijają się dokładnie te same stoiska, ale od czasu do czasu można trafić na coś unikalnego. Tutaj akurat mamy magnesy, ale te magnesy tutaj są zdecydowanie lepsze, bo są rzeźbione w drewnie. Tutaj mamy jakieś takie figurki. Jaki to jest materiał? Nie wiem, może jakiś metal? Coś takiego? No ale tutaj parę rzeczy wygląda fajnie. Na przykład taki byczek to jest zdecydowanie metal, bo jest ciężkie. Jakieś takie dzbanki. O, nawet można z nich korzystać. To nie tylko rzeźba. No i mamy laotańskie lody. Tutaj cena zaczyna się od 20 000 za gałkę do 40 za 3. Idziemy dalej. Wafle ryżowe, porcje owoców. No i oczywiście grillowana kukurydza. Są też takie miejsca bardziej przypominające restauracje. Można zamówić sobie coś lokalnego, na przykład pad thaja, curry z ryżem. No i my powoli się już tutaj zbliżamy niestety do końca. Na pewno w porównaniu do Tajlandii te markety uliczne tutaj w Laosie wyglądają bardzo skromnie. No i być może to właśnie tak wyglądały one w Tajlandii 20 lat temu. Widzę, jak to mięso jest przechowywane, sprzedawane, jak latają muchy, jak pewnie srają w to mięso. Co to? Jakieś kopyto nawet można. Kolejnym punktem jest główna jaskinia. Laos to taka Tajlandia, ale 20 lat wcześniej.